Minął ponad rok, odkąd chińskie marki zaczęły szturmować rynek w Polsce. Jest kilka modeli, które w ciągu roku wspięły się dość wysoko w rankingach sprzedaży. Marką, która dość dobrze sobie radzi, jest Bike, a jej topowy model 7 naprawdę kusi wieloma argumentami. Zapraszam na mój test modelu Bike Beijing 7. No dobrze, czas na konkrety, ale zanim przejdziemy do bagażnika, rzućmy jeszcze okiem na ten samochód. Nie wiem jak wam, ale mnie 7 nawet się podoba. Jasne, nie jest to auto jakoś szczególnie wyróżniające się na ulicy, ale projektanci dodali kilka miłych dla oka smaczków. Poza tym to dość duży crossover, który mierzy aż 4745 mm długości. Czy to przekłada się na przestrzeń w środku? O tym za chwilę, tymczasem bagażnik. Od razu widać, że miejsca jest sporo, ale z drugiej strony aż razi pustka i brak jakichkolwiek przydatnych dodatków czy gadżetów. Pojemność standardowa to 410 litrów. Nie jest to rekord w segmencie, ale na plus zasługują przede wszystkim dość regularne kształty i podwójna podłoga z możliwością uniesienia jej po to, aby po złożeniu oparć przestrzeń była praktycznie płaska. Jest również źródło światła i dodatkowe źródło zasilania, ale brak jakichkolwiek zaczepów i haczyków w aucie aspirującym do miana rodzinnego to spore niedopatrzenie. Kanapę można złożyć tylko przy pomocy uchwytów na oparciach. No niestety chińscy inżynierowie chyba nie mają rodzin, bo kompletnie nie popracowali nad funkcjonalnością przestrzeni bagażowej. Tu niestety nie ma już czego oglądać, więc czym prędzej przenieśmy się na kanapę i sprawdźmy, ile przestrzeni oferuje to dość duże auto. Jak widać, piękna aura dopisuje, więc chowajmy się we wnętrzu Bike'a Beijinga 7. Swoją drogą, wymówienie tej nazwy poprawnie to niezła gimnastyka dla języka. Wsiadamy i oceniamy. Jak widać, miejsca na nogi jest sporo, a na plus zasługuje zapas przestrzeni pod maksymalnie opuszczonym fotelem kierowcy. Jest siatka na mniejsze przedmioty w oparciu foteli, które swoją drogą są z tworzywa, więc zachowanie czystości powinno być łatwiejsze. Są nawiewy na tył, dodatkowe źródło zasilania 12V oraz port USB pod dość niewygodną klapką. Znalazło się również miejsce na mały schowek na drobiazgi. Niestety uchwyty ISOFIX są ukryte dość głęboko, jeśli ktoś często wpina fotelik, pewnie szybko będzie miał tego dość. Jest też obszerny podłokietnik z uchwytami na kubki, ale brakuje przejścia do bagażnika na dłuższe przedmioty. Okno dachowe jest imponujących rozmiarów, ale nim zajmiemy się później. A jak z jakością materiałów? Z tyłu jest całkiem nieźle, a górna część drzwi wykazuje znamiona miękkości. Niżej jest plastik, trochę ekologicznej skóry i fortepianowej czerni. Nic nie trzeszczy i nie stuka. Za jakość należy się spory plus, przynajmniej z tyłu.
Jeszcze rzut oka na kokpit i zaraz przesiadamy się do przodu. Przy okazji zwróćcie uwagę na dość głośny mechanizm wysuwania klamek. Mnie to nie przeszkadza, dopóki będzie działało. Szybki rzut oka na kanapę z tyłu i zajmujemy miejsce za kierownicą. Pierwsze wrażenie? Same ekrany i brak przycisków oraz pokręteł. Fakt, w tym aucie nie uświadczymy zbyt wielu manualnych elementów i większością funkcji sterujemy dotykowo. Czy to wygodne? Zaraz to sprawdzimy. Przede wszystkim system działa powoli i ma spore braki, ale o tym za moment. Klimatyzacją sterujemy za pomocą dotykowego ekranu pod nawiewami. Rozwiązanie znane np. z kilku modeli Audi, ale nawet Audi doszli do wniosku, że klienci wolą jednak tradycyjne przyciski i pokrętła. Być może i tutaj za jakiś czas inżynierowie także to przyznają. Plusem jest zapewne to, że możemy w dość dużym zakresie sterować fotelami. A jest czym sterować, bo fotel pasażera możemy rozłożyć niemal jak leżankę. Mimo to klikanie w każdą opcję podczas jazdy, na przykład chcąc włączyć podgrzewanie, nie należy do wygodnych. Wracając do systemu, ten jest dość przeciętny, nie ma tłumaczenia, nie obsługuje Apple CarPlay i Android Auta. Nie, że bezprzewodowo, w ogóle nie obsługuje. Układ menu jest trochę dziwny, choć ilość opcji jest wystarczająca. Tylko co z tego, skoro większość jest błędnie lub niezrozumiale opisana. No pod tym względem bajk się nie popisał i z niecierpliwością czekam na jakieś aktualizacje. Importer twierdzi, że te się pojawią w niedalekiej przyszłości. Mam nadzieję, bowiem pod tym względem auto jest daleko w tyle za konkurencją, z którą chce walczyć. Pod konsolą środkową jest tacka na smartfona z dodatkowymi portami USB-C. Schowek jest bardzo pojemny, ma przesuwaną ala roletkę i regulowany podłokietnik. Są również uchwyty na kubki, również z regulacją. Schowek przed pasażerem również jest pojemny. Za to należą się pochwały. Wspomniane okno dachowe jest imponujące i daje sporo światła w tym dość smutnym wnętrzu. Na szczęście za ten dodatek nie dopłacamy. W zasadzie niemal za nic nie dopłacamy, ale o tym opowiem później. Tymczasem rzućmy jeszcze okiem na ekran wirtualnych zegarów, który przypomina nieco ten z Sankyonga. Czytelny, ale raczej mało elegancki i z dość ograniczonym zakresem ustawień. Wszystkim sterujemy za pomocą tych płaskich gładzików i przycisków dotykowych na kierownicy. Swoją drogą mam nadzieję, że coraz więcej producentów będzie wracało do tradycyjnych rozwiązań, bo w niektórych modelach obsługa stała się bardzo irytująca. A jak z jakością materiałów? Wybaczcie, krótka przerwa techniczna. No i wracamy. Zarówno z tyłu, jak i z przodu jest całkiem dobrze. Jakość materiałów jest przyzwoita, choć spasowanie niektórych elementów mogłoby być nieco lepsze. Tak. Jeszcze posłuchajcie tego. Trzeszczenie podłokietnika może dokuczać po dłuższej eksploatacji. Chętnie poznam opinię użytkowników, którzy mają to auto kilka miesięcy. Pod maską pracuje silnik 1.5 o mocy 177 koni mechanicznych i momencie obrotowym 305 Nm. To jednostka stosowana w kilku innych autach różnych producentów z państwa środka i o ile kultura pracy i ogólne wrażenia z jazdy są dość pozytywne,
brakuje mu nieco dynamiki i umiaru, jeśli chodzi o zużycie paliwa. Akurat ten aspekt sprawdzimy za chwilę, a tymczasem jeszcze kilka danych z katalogu. Przyspieszenie od 0 do 100 km na godzinę zajmuje niecałe 10 sekund, a prędkość maksymalna to blisko 200 km na godzinę. Napęd trafia na przednie koła za pośrednictwem 7-biegowej przekładni dwusprzęgłowej. Tyle teorii, czas sprawdzić to auto w warunkach drogowych. I jesteśmy za kierownicą bajka Bajzinga 7. Ruszamy na miasto, gdzie pokonamy 10 km, a na koniec sprawdzimy średnie spalanie. Mamy chwilę, więc możemy co nieco pomówić o tym aucie, wracając do stylistyki zewnętrznej. Wizualnie 7 może się podobać. Ma wszystkie cechy auta, które zwraca na siebie uwagę, ale nie szokuje dziwnością czy przesadzoną stylistyką. Jeśli postawimy go obok innych azjatyckich konkurentów z obozu Hondy, Hyundai czy Toyoty, Bajzing 7 na pewno nie będzie od nich odstawał. Jest brzydszy? Ładniejszy? Trudno ocenić, ale mówiąc dyplomatycznym językiem, wygląda bardzo poprawnie. Przód zdominowany jest przez duży zderzak z misternie narysowanym grillem. Ładnie prezentują się także światła, wąskie, smukłe i nadające autu dynamiki z ładną sygnaturą LED. Pas świetlny zwraca na siebie uwagę i nawiązuje nieco do niektórych aut z wyższych segmentów. Jednym się to oczywiście podoba, inni mają już nieco dość świetlnych monobrwi i woleliby coś bardziej oryginalnego. Kwestia gustu. Linia boczna jest ładna, płynna, pojawia się kilka przetłoczeń dodających całości odrobinę muskularnego charakteru. Z tyłu z kolei znów dominuje listwa LED biegnąca przez całą szerokość auta z przyjemną dla oka sygnaturą i nieco przesadzonym podświetlonym napisem Bajzing. Nie jestem wielkim fanem podświetlanych logo czy napisów, ale ponownie to kwestia gustu. Auto w srebrnym kolorze i z czarnym dachem prezentuje się bardzo ładnie, ale wtapia się w tłum. A wnętrze? Zaglądając do środka Bajzinga 7 można poczuć się jak w aucie z nieco wyższego segmentu. Ładne materiały, przyjemne w dotyku faktury, trochę niepotrzebnego połyskującego plastiku, ale za to naprawdę dużo przestrzeni. Na plus zasługuje m.in. płaska podłoga z tyłu, co w połączeniu z szeroką i bardzo wygodną kanapą daje możliwość podróżowania w 5 osób. Środkowy pasażer ma wystarczająco dużo przestrzeni, aby znaleźć miejsce na stopy. Oczywiście najwięcej komfortu zaznają 2 osoby, a wtedy środkowe miejsce zajmie szeroki i miękki podłokietnik. Nie zabrakło nawiewu w tunelu środkowym, dodatkowego źródła zasilania i portu USB. Nad głową z kolei rozpościera się duże i otwierane okno dachowe. Trudno oczekiwać czegoś więcej. A jak jest z przodu? Na pierwszy rzut oka również świetnie. Wygodne fotele z szerokim zakresem regulacji, wysoka konsola środkowa z wygospodarowanym miejscem pod dodatkowym ekranem do sterowania klimatyzacją. Poza tym ładnie wystylizowany lewarek skrzyni biegów, kilka niezbędnych przycisków, całkiem niezłe materiały i duży panel złożony z 2 ekranów na szczycie kokpitu. Jak wspomniałem, klimatyzacją sterujemy za pomocą dedykowanego ekranu i o ile wizualnie wygląda to atrakcyjnie, tak wygoda tego rozwiązania pozostawia wiele do życzenia. Żeby zmienić temperaturę lub sposób nawiewu, trzeba ustabilizować rękę, skupić nieco uwagi i dokładnie wybrać odpowiednią ikonkę. W przypadku przycisków nie ma takiego problemu. Na ekranie upchnięto również niewielkie ikony odpowiedzialne za inne, często używane funkcje. Wolałbym, aby to wszystko było w postaci normalnych przycisków, ale skoro Audi z tego powoli rezygnuje, może i chińskie marki pójdą po rozum do głowy. Wróćmy jeszcze na chwilę do systemu inforozrywki, co pośrednio łączy się ze wspomnianą wadą dotyczącą dotykowej obsługi najważniejszych funkcji. Jak wspomniałem, system jest kiepski. Przestarzały, nieatrakcyjny, zagmatwany i działa wolno. Rozwiązaniem byłoby oczywiście podłączenie smartfona i korzystanie z Android Auto lub Apple CarPlay, ale to nie działa. W testowanym egzemplarzu nie było możliwości podłączenia smartfona, by skorzystać z tych rozwiązań. Nawet połączenie się poprzez Bluetooth, by sparować urządzenie do korzystania z systemu głośno mówiącego lub zwykłego słuchania muzyki, okazało się problematyczne.
To przypadłość wielu chińskich marek i co prawda polscy dystrybutorzy starają się temu jakoś zaradzić, na przykład stosując własne moduły Bluetooth i różne przystawki, ale chyba nie tędy droga. Można również zainstalować jakieś aplikacje dedykowane przez system, ale ilość zgód, jaką musiałem zaznaczyć, skutecznie mnie zniechęciła. Czekamy zatem na poważniejsze podejście do klienta pod tym kątem, bo w Europie jesteśmy chyba na kilku poziomach wyżej, jeśli chodzi o integrację smartfona z autem. Trochę ogłady przydałoby się także jednostce napędowej, bo jak sami się przekonacie, wszystko jest w porządku, dopóki nie sprawdzimy spalania. To jest trochę za wysokie. Nie jakoś absurdalnie duże, ale przydałoby się niższe spalanie. Mówi się, że nie jest szybki, ale przynajmniej sporo pali. No, coś w tym jest. Jak wspomniałem, moc 177 koni mechanicznych przekłada się na przyspieszenie od 0 do 100 km na godzinę w niecałe 10 sekund. Napęd trafia na przednie koła za pośrednictwem 7-biegowej przekładni dwusprzęgłowej i niby taki zestaw jest całkiem niezły, ale podobne wartości mocy, momentu w połączeniu z przekładnią tego typu w innych modelach europejskich lub koreańskich producentów dają lepsze rezultaty. Mam na myśli nie tylko przyspieszenie, ale przede wszystkim spalanie, bowiem Bike Bajing 7 potrafi zużyć dość spore ilości paliwa. Sama jazda jest bardzo przyjemna i w zasadzie trudno oczekiwać czegoś więcej. Jest komfortowo, płynnie, dość cicho i bez dziwnych atrakcji w postaci zbyt miękkiego zawieszenia czy dziwnie działającego układu kierowniczego. Pod tym względem Bike Bajing 7 w zasadzie nie odstaje od popularnej konkurencji z Europy, Japonii czy Korei Południowej. No właśnie, jeśli o spalanie chodzi, zbliżamy się do końca 10-kilometrowego odcinka. Jak widzieliście, jechałem dość spokojnie, a ruch był raczej przeciętny. Spalanie na koniec wyniosło 7,5 litra na 100 km, ale wystarczy kilka świateł pod rząd i spalanie wskakuje na poziom sporo powyżej 8 litrów na 100 km. Całkiem nieźle, ale z doświadczenia wiem, że ciężko uzyskać taki wynik. Teraz ruszamy na drogi podmiejskie i na dystansie 10 km sprawdzimy spalanie przy prędkości od 70 do 100 km na godzinę. Znamy już najważniejsze wady Bajinga 7, ale jeśli komuś nie przeszkadza nieco za wysokie spalanie, czasami leniwą pracę skrzyni biegów i niedobory w dynamice, to auto na pewno pozytywnie go zaskoczy. A ile będzie musiał za to wszystko zapłacić? Wymienione przeze mnie wady mogą mieć mniejsze znaczenie, gdy pomówimy o cenie, bo ta jest dość atrakcyjna. Znaczy się, była bardzo atrakcyjna jakieś pół roku temu, gdy inni producenci byli jeszcze trochę zaspani i nie potrafili zareagować. Obecnie mamy wiele wyprzedaży i w ofertach kilku producentów spoza Chin możemy znaleźć naprawdę ciekawe opcje. Tak czy inaczej, Bike Bajing 7 kosztuje obecnie 164 900 zł i mowa o jedynej dostępnej wersji w ofercie – Luxury. Podczas zamówienia możemy wybrać w zasadzie tylko kolor nadwozia, a i tak pewnie sprzedawca nas przekona, że akurat na kolor czerwony będziemy musieli zaczekać kilka tygodni, a wersja srebrna jest do odbioru od ręki. Oprócz tego dopłacimy 1900 zł do brązowej tapicerki lub 4599 zł bez kosztów montażu do instalacji LPG ze zbiornikiem gazu o pojemności 52,5 litra. A co dostaniemy w standardowym wyposażeniu? Jest to m.in. asystent hamowania awaryjnego, system auto hold i asystent ruszania i zjazdu ze wzniesienia, asystent parkowania, przednie i tylne czujniki parkowania, kamery 360 stopni, adaptacyjny tempomat, dach panoramiczny, 19-calowe felgi aluminiowe, dwustrefowa klimatyzacja automatyczna, podgrzewane i wentylowane fotele z funkcją masażu i tak dalej. Warto jednak pamiętać, że niektóre elementy wyposażenia, jak na przykład wspomniane wentylowane fotele, czy na przykład panel do sterowania klimatyzacją w podłokietniku z tyłu, mogą być niedostępne i o szczegóły trzeba pytać sprzedawcę. Ot taka ciekawostka. No i na koniec sprawdźmy spalanie. Po 10 km przy prędkości od 70 do 100 km na godzinę spalanie wyniosło niecałe 7 litrów na 100 km.
No i na koniec 10 km po drodze ekspresowej przy prędkości 120 km na godzinę. Czas na podsumowanie. Dla kogo w ogóle jest bike Biking 7? Na pewno dla wymagających i chętnych na bogate wyposażenie, ale bez silnego parcia na znane logo. Auto oferuje naprawdę wiele w stosunkowo niskiej cenie. System wymaga poprawy lub przyzwyczajenia, ale niektórym wystarczy tylko radio, które swoją drogą również nie działa najlepiej. Silnik pali nieco za dużo w stosunku do tego, co oferuje, ale to również można zaakceptować. A pewnym remedium jest instalacja LPG. We wnętrzu mamy mnóstwo miejsca, fotele przyjemnie grzeją zimą lub wentylują latem, nad głową rozpościera się wielkie okno dachowe, a pasażerowie są zadowoleni i czują się komfortowo. Dla wielu osób to będą wystarczające argumenty i w zasadzie całkowicie się z nimi zgadzam. Gdy bike poprawi to i owo, Biking 7 będzie pełnoprawną alternatywą dla większości konkurentów. Zbliżamy się do końca pomiaru i przy 120 km na godzinę na drodze ekspresowej średnie spalanie to nieco ponad 7 litrów na 100 km. Swoją drogą zauważyłem, że komputer pokładowy nawet na zimnym silniku pokazuje podobne spalanie. Wypadałoby zrobić dokładny pomiar z zatankowaniem pod korek. Być może ktoś z Was już to zrobił, więc czekam na komentarze. Tymczasem dziękuję za oglądanie i zachęcam do subskrybowania.